Witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek, ponieważ chciałem porozmawiać o alkoholu w Rumunii. Sponsorem dzisiejszego odcinka będzie Ionel, czyli tata Anny. Trochę się śmieję, oczywiście, ponieważ tutaj dostałem od niego cujkę. Jest to taki regionalny alkohol zrobiony ze śliwek i już Wam pokażę, mam następną, drugą butelkę. Tą już akurat kupiłem. W tej butelce jest palinka. I tą palinkę przywiozłem z Maramureż, jak byliśmy za mną na wakacjach. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej w tym odcinku, serdecznie Was zapraszam. Mając swoje doświadczenia mieszkając w Rumunii, pewne rzeczy zainspirowały mnie do zrobienia takiego filmu o alkoholu, nie tylko regionalnym, jaki tutaj Rumuni piją, czyli cujka, palinka, ale również o wódce. Wielu Rumunów nie lubi wódki i spotkałem się z tym bardzo często. W Polsce wesele nie może istnieć bez wódki. Butelka musi być położona na stole, a w Rumunii natomiast ludzie piją regionalne alkohole, czyli cujkę lub palinkę. Nie jest to też tak, że tej wódki nie ma na tych weselach, bo byłem kilkukrotnie i można było sobie zamówić. Kelner przynosił do stołu, polewał do kieliszka, ale wyglądało to kompletnie inaczej niż w Polsce właśnie, bo w Polsce wódka leży na stole, każdy sobie po nią sięga, no i nalewa do kieliszka i ludzie biesiadują, no i piją sobie po prostu alkohol. A tutaj jednak z taką tradycją picia wódki nie spotkałem się w Rumunii. W 2019 roku spędzałem Sylwestra za mną. Chciałem w ogóle powiedzieć o tym, że w Rumunii nie nazywają tego dnia ostatniego grudnia 31 w żaden sposób. U nas natomiast w Polsce są imieniny, które obchodzi Sylwester, stąd też wzięła się nazwa. Generalnie imieniny w Rumunii są obchodzone każdego dnia, tak jak ma to miejsce w Polsce. W innych krajach natomiast wiem, że imienin się nie obchodzi, na przykład w Turcji czy też w Stanach Zjednoczonych, ale to jest tylko taka ciekawostka, tam ludzie w ogóle nie wiedzą, co to znaczy imieniny, mylą to z urodzinami, nie mają w ogóle pojęcia, że takie święto istnieje, no ale w pewnych krajach jest obchodzone, w pewnych, jak widać, nie. W tym dniu obchodziliśmy Nowy Rok z naszymi znajomymi, pojechaliśmy do nich poza Bukareszt i bardzo byłem zaskoczony, ponieważ nawet jak byliśmy w drodze, to zatrzymałem się, żeby kupić butelkę wódki. Kupiłem wtedy wódkę wyborową. To już nie chodzi o to, jaka ta wódka była. Miałem tak na myśli właśnie, żeby kupić taką wódkę, która kojarzy się z Polską. Nieważne, czy jest produkowana przez polskiego producenta, ale w każdym razie wódka wyborowa jest popularna w Polsce i tutaj akurat była dostępna w sklepie. Dlatego też taką kupiłem, zabrałem ze sobą, no i przyjechaliśmy na to przyjęcie. Gdy otworzyłem tą butelkę wódki, nikt nie był w ogóle zainteresowany, żeby się napić. W zasadzie tylko ja wypiłem jeden kieliszek i nikt więcej tej wódki nie spróbował. Także wódkę zabrałem ze sobą do domu, no i później tam w swoim czasie, oczywiście nie w ciągu jednego dnia, ale tam w ciągu jakiegoś okresu czasu tą wódkę wypiłem sam za mną w naszym domu. Dla mnie to był jednak szok, ponieważ ja nie byłem nigdy do czegoś takiego przyzwyczajony, że ktoś w ogóle może nie pić wódki. U nas picie wódki w Polsce jest dużą tradycją i nie chodzi o to, czy ktoś jest alkoholikiem, czy ktoś ma problemy z piciem, ale zawsze jak były gdzieś jakieś imprezy typu imieniny, urodziny, a już na pewno wesele, czy też Sylwester, o którym wcześniej wspominałem, jeżeli tą wódkę się już piło, no to faktycznie ludzie robili sobie czy to jakieś drinki, w sensie mieszali tą wódkę z kolą, czy też z jakimś sokiem, albo po prostu pili tak symbolicznie z kieliszka. Tutaj tym faktem byłem zaskoczony, ponieważ nikt tej wódki nie skosztował na tym przyjęciu i oprócz tego mieliśmy tam cujkę. Ale byłem też zaskoczony, ponieważ jakkolwiek ta cujka była bardzo dobra u naszych znajomych, mieli taką cujkę, która była
20-letnia, czyli taka w ogóle perełka. Faktycznie była naprawdę pyszna. I tej cujki nikt praktycznie tak dużo nie wypił, bo to nie chodzi o to, że liczyłem kieliszki specjalnie, ale dosłownie 4 kieliszki cujki wypiłem przez całą noc, czyli jak tam przyjęcie zaczęło się od godziny 20, bo tak przyjechaliśmy, no to do godziny 7 rano, bo aż do tej godziny dotrwaliśmy, to 4 kieliszki cujki to jest praktycznie nic. Także byłem bardzo zaskoczony tym faktem, że tak mało spożyliśmy tego alkoholu podczas nocy sylwestrowej. W Polsce tego alkoholu spożywa się o wiele więcej, no i przede wszystkim właśnie wódkę. Jeśli chodzi o cujkę czy też inne alkohole, jak ludzie piją tutaj w Rumunii, to tylko tak moczą sobie usta w kieliszku, a w Polsce ten alkohol pije się tak zwanym shotem. Ludzie, którzy mnie tutaj znają w Rumunii, byli trochę zaskoczeni, gdy tak właśnie piłem cujkę. No i ci, co mnie znają, to już po prostu widzieli, ale osoby, które tu oglądają i są z Rumunii, to tylko tak chciałem im zademonstrować właśnie polską tradycję picia alkoholi. Tradycja polska, ale oczywiście to mam w kieliszku cujkę, więc chciałem znieść toast, mówiąc tradycyjnie po rumuńsku na rok. Pyszna cujka, rewelacja, którą, przepraszam, tata zrobił. Na potrzeby tego filmu zrobiłem taką ankietę, zadając pytanie, czy lubicie wódkę. W 2 grupach na Facebooku, Polacy w Rumunii, w mojej grupie, która nazywa się Love Rumunia, blogi, vlogi i podróże. Wszystkie odpowiedzi, które tam zaznaczyliście, przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Zaraz przeczytam tutaj rezultaty oraz bardzo ciekawe komentarze. Generalnie wychodzi na to, że osoby, które wzięły udział w tej ankiecie, większość z nich nie lubi wódki. Jestem tym faktem bardzo zaskoczony, ponieważ myślałem, że ta tradycja picia wódki jest bardzo powszechna w Polsce i że my w ogóle Polacy mamy tą wódkę we krwi. Może, nie wiem, ja to źle tak myślę i uważam. Jestem może trochę ze starszego pokolenia, ponieważ już mam swoje lata i za moich czasów, jak właśnie chodziło się na jakieś przyjęcia, imieniny, urodziny, wesela, no to tej wódki się jednak spożywało bardzo dużo, w dużych ilościach. Nie mówię to, żeby się w jakiś sposób chwalić, czy też przypodobać w ogóle komukolwiek. Po prostu miałem takie doświadczenia, a nie inne. Jednak tutaj z tej ankiety wynika wszystko właśnie odwrotnie i całkiem inaczej, także przechodzę do czytania rezultatów. I już przechodzę właśnie do rezultatów. 72 osoby zaznaczyły właśnie, że nie lubią wódki, 24 osoby zaznaczyły tak i dodatkowo 20 osób, że wódka lubi mnie. Czyli w zasadzie te 44 osoby przemawiają za polską tradycją picia wódki. Dodatkowo 9 osób zaznaczyło, że lubi wódkę, cujkę i palinkę, także wszystkiego po trochu. 13 osób nie pije w ogóle mocnych alkoholi. 5 osób zaznaczyło, dodało w zasadzie taką odpowiedź: sprzedam Opla. Także to tylko tak dla żartów pewnie. Kolejne osoby, a co to cujka i palinka? To nie jest to samo? 3 osoby udzieliły takiej odpowiedzi w ankiecie. Nie jest to samo. W zależności od regionu pije się albo cujkę, albo palinkę. Palinka jest bardziej popularna w regionie Maramureș i robi się ją nie tylko ze śliwek, ale przede wszystkim z jabłek. Tutaj mam właśnie butelkę takiej palinki. Tak wygląda, jeszcze w stroju takim regionalnym, ponieważ dostałem ją za mną, jak byliśmy tam w Maramureș, od naszych gospodarzy, którzy nas tam przywitali, i dostaliśmy właśnie taką w prezencie butelkę, jak stamtąd wyjeżdżaliśmy. Następnie 3 osoby zaznaczyły, że lubią wiśniatę, czyli tak zwaną wiśniówkę. 2 osoby tylko cujkę i palinkę
I tutaj mnie zaskoczyły kolejne dwie osoby, które zaznaczyły, że lubią rakiję. Rakija raczej nie jest to trunek w ogóle popularny chyba w Rumunii. Bardziej wydaje mi się, że Chorwacja czy też Bułgaria i tego typu kraje. Teraz chciałem przeczytać również komentarze, które zamieściliście pod ankietą. Tutaj mam fajny komentarz od Weroniki, która napisała w ten sposób. Kiedyś uwielbiałam wódkę, piłam totalnie bez popijania i mogłam wypić dużo. No widzisz, Weronika. Teraz po ciąży wódka może dla mnie nie istnieć. Nawet nie umiem o niej pomyśleć, bo od razu zbiera mi się ślina. Mój narzeczony z Rumunii właśnie też nie lubi wódki. Mówi, że jest za mocna, nawet w drinku. Tutaj tak dla wyjaśnienia, co to jest drink dla osób w Rumunii, czyli w Polsce mówimy drink na coś, co mieszamy z wódką właśnie. Sok, kolę, jakiegoś Sprite'a, czy też whisky, to wtedy mówimy na tego typu alkohol drink. Ostatnio mówił, że bodajże palinkę pije się najlepiej na ciepło i nie pije się jej z kielicha. Palinki nie piję na ciepło, ale piję cujkę, którą zagrzał tata Any i tam dodawało się trochę pieprzu, cukru i taką piłem właśnie gorącą. Miała trochę całkiem w ogóle kompletnie inny smak, ale była bardzo dobra. Ostatnio mówił, przeczytam jeszcze raz, że bodajże palinkę pije się najlepiej na ciepło i nie pije się z kielicha, jak to my mamy w zwyczaju, a pije się z kubka po małym łyczku. No właśnie, to jest to, o czym wspomniałem, że ludzie tutaj piją cujkę po takim właśnie małym łyczku, nie piją nigdy shotów. Kolejny komentarz mam od Emilii, która napisała w ten sposób. Co jest fajnego w czystej wódce? Smaku zbyt dobrego to nie ma. Ja tam czystą wódkę kupuję raz w roku i tylko po to, aby zrobić nalewkę. Ja akurat nalewki robię co roku. Robię właśnie wiśniówkę i używam do tego spirytusu. Tutaj byłem bardzo zaskoczony, ponieważ tata Any zrobił wiśniówkę i zrobił ją mieszając z cujką. Także w ogóle ta wiśniówka nie smakuje tak wiśniowo. Ma raczej posmak taki zmieszany wiśni ze śliwką. Całkiem dziwny jak dla mnie. I w ogóle tradycja tutaj picia tych takich alkoholi regionalnych jest tak duża, że jak tata skosztował wiśniówki, którą ja zrobiłem na spirytusie, to tak też średnio mu smakowała. Tak samo w zasadzie ja miałem takie wrażenie, jak wypiłem tej wiśniówki zrobionej z cujki. Było dla mnie to coś takiego trochę dziwnego w smaku. Kolejny komentarz mam od Piotra, który napisał tak. Mnie już dawno temu od jeżdżenia na Bałkany i przywożenia zapasu rakii przestała całkiem czysta wódka smakować. Zdecydowanie wolę domowe destylaty owocowe, już nieważne z jakiego kraju i jak się nazywają. Jak już trzeba coś ze sklepu, to wolę whisky. Ja akurat whisky też lubię. Mam tam swoje jakieś typy, które najbardziej mi smakują. No i co więcej, no, jeśli chodzi o te właśnie regionalne alkohole, to właśnie muszę przyznać, że jestem właśnie fanem też cujki, no i oczywiście palinki. Ta palinka, którą właśnie przywieźliśmy z Maramureż, naprawdę uważam, że była też rewelacja. Następny komentarz mam od Piotra, który napisał: w ogóle to pierwszy raz do Rumunii przyjechaliśmy turystycznie w 2011 terenówką, bo wiele miejsc bez asfaltu, na przykład na Padiszu, można było jeszcze legalnie wjechać i byliśmy srogo zszokowani, że w każdym wiejskim sklepie nie da się kupić wódki. Jak się zorientowaliśmy, o co chodzi z tą przeźroczystą fantą na straganach z owocami, to zrozumieliśmy dlaczego. Nie bardzo dokładnie rozumiem, o jaką fantę tutaj chodzi. Jaką fantę? O tą taką typu napój typu cola? No nie wiem, ciężko mi się odnieść trochę do tego komentarza. Ja natomiast na wsiach widziałem wódkę i jest wszędzie dostępna. A to już jest po prostu kwestia, czy ktoś lubi tą wódkę, którą akurat sprzedają tam w sklepach. Ta wódka nie jest zbyt dobrej jakości, zwłaszcza jakaś tam stalińska czy tego typu. Nie chcę tutaj robić
reklamy lub też antyreklamy. Następnie Ela napisała: tu trzeba eksperckich wypowiedzi. Nie trzeba żadnych takich typu eksperckich wypowiedzi. Kolejny komentarz mam od Korneli, która napisała tak: ciekawy temat, wiele krajów jest mocno zachowawczych i słabo się nowinki rozchodzą. Dziadek też bimber pił, bo sklepowa to jakieś farmazony rozcieńczane. No właśnie, tu można dyskutować o tej jakości wódek, które są robione, w zależności co kto lubi oczywiście. No właśnie, i do tego świetny komentarz, który dodała Joanna. Wódka nie jest do lubienia. Podobno jak się lubi wódkę, to znaczy, że ma się problem. Tak napisała Aleksandra. I ona również lubi rakiję. Właśnie ta rakija z tych krajów bałkańskich. Słyszałem właśnie, że dużo ludzi pije. Ja tutaj dostępu do rakii jako takiego nie mam, więc ciężko jest mi powiedzieć. Chyba raz tylko kosztowałem, jak byłem na Chorwacji i w zasadzie nie pamiętam, jak ta rakija smakowała. A ja wam powiem, że w sobotni wieczór to mi wszystko jedno, tak napisał właśnie Kamil. Następnie Bartek pisze: wódka jak najbardziej może być do lubienia, tyle że większość pić jej najzwyczajniej w świecie nie potrafi i bez sensu chłodzi. Wódkę podobnie do bałkańskich destylatów wszelakich winno się pić ciepłą. No i tutaj jestem zaskoczony, ponieważ ja zawsze chłodzę wódkę, nie lubię pić ciepłej i zaskoczyłeś mnie tym komentarzem. Kolejna opinia jest od Olimpii, która napisała w ten sposób: po jednym kieliszku palinki czułam się dobrze, więc wypiłam drugi. Widzisz, to masz takie same doświadczenie jak ja. Ja zawsze powtarzam, że się pije na dwie nogi. Jak mam dwie nogi, to więc piję jeden kieliszek na jedną nogę, drugi na drugą. O mało się nie pochorowałam. No to jest mi już teraz przykro. Może ci jakoś zaszkodziło. Więc jeśli mam wybierać, to już raczej wódkę, chociaż tą bardzo rzadko piję. Tym bardziej, że pasuje do śledzia. Właśnie tutaj ta tradycja jedzenia do wódki w Polsce jest właśnie taka duża, że podczas picia wódki je się najczęściej ogórki kiszone czy też konserwowe, albo właśnie śledzia, o którym wcześniej wspomniałaś. Głównie chodzi o śledzia marynowanego. Tutaj mam komentarz od mojego kolegi Pawła, który prowadzi zapiekanki w Bukareszcie. Napisał tak: jeśli chodzi o moją opinię, to nie wiem czemu, ale wódka to mi wchodzi tylko w Polsce. Chyba zależy od klimatu. Czy w Polsce jest po prostu taka ruska zima? Rosjanie przodują w ogóle w piciu wódki, są numerem 1 na świecie. Zimy już od dłuższego czasu nie są takie srogie, więc nie wiem, czy akurat pogoda ma na to wpływ. Kolejny fajny komentarz napisała Agata. Mieszkam w Rumunii i spotkałam bardzo dużo ludzi, którzy piją wódkę, a palinka i cujka jest w każdym domu. Mieszkam na wsi, bo ją robią. Tak, to jest prawda. Tam na wsi, z której pochodzi Anna, gdzie mieszkają jej rodzice, w każdym praktycznie domu jest tradycja robienia cujki. Także dużo ludzi po prostu ma swój alkohol. W niektórych domach się ją również sprzedaje. Tutaj mam kolejny komentarz od mojej koleżanki Marty. Martusia napisała tak: inna kultura. Teraz w Polsce to się zmienia, ale chyba kiedyś było trudniej odmówić zaproszenia do wódki. Ze mną się braci nie napijesz? Tak się mówiło. My mamy tradycję picia wódki, a Rumuni piją cujkę lub palinkę. Po co mają używać cudzych zamienników, skoro mają swoje odpowiedniki? No i tutaj się z Tobą zgodzę. W Polsce też nie pijemy nagminnie alkoholi wódkopodobnych, tradycyjnych dla innych krajów lub też regionów. A co do samego smaku, wolę wiśniówkę. Tak, Marta, wiem coś na ten temat. Kolejny komentarz mam od Kamila. Pamiętam, jak na początku męczyliśmy się ze stalińską i dopiero później odkryliśmy cujkę na Piazza Obor i to było super. Cieszę się, że skosztowałeś cujki właśnie i że Ci posmakowała.
tutaj mam kilka ostatnich komentarzy od Gabi. To jest pan o takim imieniu, który napisał w ten sposób. Bo my mamy domowy bimber typu palinka w Transylwanii albo cujka w Mołdawii, a inni piją whisky. Powiem Ci tak, mocne trunki piją ci, co mieszkają w górach albo w północnej części Rumunii, bo tam zazwyczaj jest chłodno. Więc piją, żeby się trochę ogrzać. Ja na przykład wolę drink typu cujka plus Pepsi pół na pół. Ja osobiście czegoś takiego nie piłem i nie wyobrażam sobie, jak może smakować cujka z Pepsi i chyba nawet nie chcę skosztować, jak to smakuje. Jakoś mi to po prostu nie pasuje. Albo jakieś winko, bo wybór mamy dość duży. Tak, to prawda. Wino jest również taką dużą tradycją tutaj w Rumunii. W wielu domach się robi własne wino. Również tata Any co roku robi własnej roboty wino, także jest ono tutaj bardzo popularne. Kolejny komentarz od Gabi. Jeśli chodzi koniecznie o wódkę, to w niektórych wioskach starsi panowie piją zazwyczaj najtańszą wódkę marki Seniuca. Osobiście o takiej nie słyszałem i nie widziałem w żadnym tam sklepie na wsi. A reszta Rumunii śmieje się z tych, co piją Seniuce, bo to najtańszy alkohol. Może nie powinni się z nich tak śmiać perfidnie, bo każdy pije to, co lubi, to, na co każdego stać. No ale skoro takie są zachowania, no to cóż możemy powiedzieć. A jeszcze biorą na zeszyt, czyli na kredyt. To muszę przyznać, że to była w ogóle taka polska tradycja jeszcze w latach chyba 80., 90. może nawet, że dużo rzeczy brało się na kredyt, tak zwany na zeszyt, zwłaszcza właśnie na wsiach. Chodziło się do sklepu, brało się jakieś tam zakupy, mleko, masło, chleb i pani zapisywała w zeszycie imię, nazwisko, co kto wziął i dopiero po kilku dniach się płaciło za te zakupy. Teraz już coś takiego nie istnieje, to już można o tym zapomnieć. Jak przychodzi kelner z rachunkiem, to mówią trece mela kajet. Jeżeli źle przeczytałem wymowę, to bardzo przepraszam, czyli zapisać na zeszyt rejestr dłużników. I tutaj dalej kontynuacja komentarza od Gabi. Fajnie by było, gdybyś mógł trafić do takiej zapomnianej wioski, do baru, w którym lokalnie się nazywa kreszme. To dopiero kultura picia. Pije się wszystko, co barman ma na półce, a przy tym dyskutuje. Wszyscy znają się na polityce i na piłce nożnej. Ja akurat jestem fanem piłki nożnej, także chciałbym może trafić do takiego baru. Może mógłbym z kimś spróbować porozmawiać. Gabi, z tego co widzę, jest osobą pochodzącą z Rumunii, bo tutaj jest, widzę nazwisko, ale nie chcę go przeczytać, bo może sobie nie życzy. I nie wiem, czy tam te osoby akurat w takim barze by rozmawiały po angielsku, ale moim łamanym językiem rumuńskim może udałoby mi się nawet jakoś porozumieć i porozmawiać na jakiś właśnie z takich tematów i mogłoby być naprawdę całkiem przyjemnie. Także to były wszystkie komentarze, które przeczytałem. Wszystkim serdecznie dziękuję, że wzięliście tak czynny udział, komentując, wyrażając swoje opinie, że zaznaczyliście swoje odpowiedzi w ankiecie. Jestem wszystkim za to serdecznie bardzo wdzięczny, ponieważ ten film mógł być ciekawszy, gdyż podzieliłem się nie tylko swoją opinią, a także opinią waszą w moim filmie. No i co tutaj jeszcze na sam koniec tego filmu chciałem otworzyć tą palinkę, którą mam przywiezioną z Maramureż, naszych wakacji. Spędzaliśmy je tam w lipcu, jak były moje urodziny. Tutaj gdzieś wam udostępnię link z jednego z naszych filmów. Tam były akurat 3 filmy z tego okresu, kiedy tam byliśmy. No i co, naleję tej palinki sobie, żeby taki wznieść toast na zakończenie tego filmu. No, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego. No rok! Napiłem się tego kieliszka palinki. Muszę przyznać, że jest naprawdę przepyszna.
Ja w ogóle jestem takim fanem tych regionalnych alkoholi rumuńskich. Jeżeli miałbym je porównywać do wódki, to muszę przyznać, że na pewno jednak mimo wszystko wolę cujkę, którą robi tata Any, czy też palinkę. Są to jednak takiej dużo lepszej jakości alkohole, robione w domu właśnie. Na pewno są o wiele lepszym wyborem niż wódka. Chciałem zrobić taki film, podzielić się opiniami, ponieważ jednak wódka jest bardziej popularna właśnie w Polsce. Chciałem odnieść się do tego tematu. Również w Polsce mamy też taki jeden alkohol, który nazywa się śliwowica. Jest bardzo popularna w górach. Tam też się ją robi. Jest właśnie wykonana ze śliwek. To chciałem tylko wspomnieć jako taka ciekawostka dla osób, które są właśnie z Rumunii. Jednak ta śliwowica, żeby ją kupić w Polsce, tak jak byłem na przykład w Zakopanem w sklepie, była ona na przykład bardzo droga. Tam półlitrowa butelka kosztowała 60 zł. No i oczywiście była okupiona akcyzą i wszystkimi innymi podatkami. Tutaj natomiast jest wielki plus, ponieważ wszystkie te alkohole, które można kupić, czyli palinkę, cujkę, możecie ją kupić u kogoś w domu, na bazarze. Ludzie sprzedają ją często w jakichś tam plastikowych butelkach, czy też szklanych, to nie ma jakiegoś większego znaczenia i są o wiele tańsze, także w Rumunii wygląda to dużo lepiej, jeśli chodzi o taką swobodę picia alkoholi takich regionalnych. No i szczerze mówiąc nie dziwię się, że Rumuni lubią właśnie bardziej palinkę czy też cujkę. Jeżeli ten film Wam się podobał, to serdecznie Was zachęcam, żebyście zostawili łapki w górę. Skomentujcie, czy lubicie wódkę, czy palinkę, a może cujkę. Wyraźcie swoje opinie w komentarzach. No i oczywiście zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Udostępniłem ostatnio kilka filmów, w których nie pojawiała się Anna, ponieważ poruszałem takie tematy, w których sam dyskutowałem. Tutaj czytałem jakieś komentarze, czy różne opinie. Anna się na pewno pojawi w innych filmach, także jeżeli będziecie chcieli ją zobaczyć, to na pewno ją zobaczycie. Po prostu teraz jest też zima, jakoś nie podróżujemy, no i też na siłę nie wciskam Anny do pewnych filmów, po prostu nie miałoby to sensu ani jakiegoś znaczenia, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć, to zapraszam do naszych kolejnych filmów. No i co, będę się z Wami żegnał. W takim razie subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w następnym odcinku.